Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem porozmawiamy trochę o mrocznych elfach, co warto o nich wiedzieć, jaką armię budować i troszkę od nich budynkach i bonusach i bohaterach. Bohaterów wszystkich zostawimy na sam koniec, bo wtedy będzie mi najwygodniej to wszystko pokazać. Jeśli chodzi o mechanikę, jeśli zaczynasz mrocznymi elfami, to jest akurat Malekith, czyli on zaczyna z lewej górnej strony mapy. Mamy coś takiego jak niewolnicy. Co nam dają niewolnicy? Niewolnicy dają nam to, że jeśli budujesz na przykład jakiś budynek, możesz przyspieszyć wtedy budowę natychmiastową. To też mają, jak dobrze pamiętam, krasnoludy chaosu i wtedy budynek ci się automatycznie buduje. Jeśli chodzi o niewolników, jest bardzo ważna rzecz. Jeśli przejdziesz sobie na jakikolwiek budynek, na przykład dom rzemieślnika, to masz coś takiego, że pobierać ci niewolników naturę. Jeśli na przykład nie będziesz miał dostępnych tych niewolników, automatycznie ten dochód ci dużo spadnie, więc pamiętaj o tym, tym bardziej, że prawie każdy budynek się na tym tutaj opiera, tak samo na przykład na rozwoju, tak samo na kontroli, więc to jest bardzo ważne. Niewolników pozyskujesz za zdobywanie po prostu albo jakichś konkretnych misji, albo po prostu zabijanie bohaterów, zajmowanie miasta, czy okupację. Więc najlepiej jest, jeśli zajmujesz jakieś miasto, to po prostu zrób okupację i zabieraj jak najwięcej niewolników. Jeśli chodzi o walkę, no to po prostu walcz i uzupełniaj straty i wtedy automatycznie dostajesz jeńców. To są takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o niewolników. Jeśli chodzi o dochód, oni dosyć dobrze sobie radzą. Jedynym ich minusem na początku na pewno jest to, że mogą rekrutować dwie jednostki armii. Dopiero mają później taki budynek jak gdzieś tu. I wtedy, jeśli zbudujesz pałac mrocznych rycerzy, otrzymujesz kolejne +2 do werbunkowych możliwości. I tak samo czarna wieża Malekita daje ci +2, czyli masz wtedy 6 tak naprawdę slotów do werbunku, to jest dosyć sporo. Jeśli chodzi jeszcze o werbunek armii, już ci coś pokażę. Oni rekrutują tak naprawdę w jednej turze dosyć ciekawą armię, bo to jest dosyć mocna armia, nie dość, że mają pancerza, siła broni, tak samo dosyć dobrych strzelców, asasynów, więc możesz zrekrutować 6 dobrych jednostek w ciągu jednej tury. Nie jest to dużo, ale też nie jest to mało, więc wydaje mi się, że jest dosyć spoko. Jeśli chodzi o same budynki, u elfów, z tego co zauważyłem, jest dużo unikatowych budynków, które dają ci na przykład coś takiego jak utrzymanie armii dla Czarnej Straży. Tak samo przy Malekicie jest tutaj kuźnia, do której już tutaj pędzę. To jest kowadło Walua. Nie wiem jak to wygląda na wszystkich bohaterach, bo wszystkich akurat nie ograłem, ale tu też mamy coś takiego jak minus 10% utrzymanie wszystkich armii. No to jest przecież ciul dużo tak naprawdę. Więc zdobycie tej kuźni wydaje mi się na początku to jest, trzeba to po prostu tam gnać. Jeśli chodzi o początek Malekita, jak mi szło, no to tutaj ma dosyć mocnych wrogów, no bo ma chociażby krasnoludy, które mają bardzo dużo pancerza, dużo ataku, no i są po prostu cholernie twarde. Jednostek Malekit nie ma jakichś dosyć mocnych. Potem mamy armię chaosu, z którymi też tutaj trochę powalczyć można. A jeśli chodzi o dół, no to wtedy są tam elfy leśne, jak dobrze pamiętam, więc tam już łatwo z tym idzie. Dobra. Skupmy się teraz na tym, co jest najważniejsze. Lećmy po kolei. To lecimy od budynków. Jeśli chodzi o budynki, no budujemy jak najwięcej budynków do kasy. Pamiętaj o tym niewolnictwie, co wspomniałem na samym początku. Budujemy tak naprawdę ten budynek do armii, bo jest niezbędny, bo daje nam korsarzy z czarnych ark, którzy są bardzo mocni, plus tych korsarzy z czarnych ark z kuszami powtarzalnymi. Bardzo szybko strzelają i też w ruchu. Jeśli chodzi o kolejny budynek jazdy konnej, no to wydaje mi się, że to jest zbędne, nie budować tego. Na pewno kryjówka szumowin jest dosyć dobra, bo mamy widma z podwójną bronią, które tak naprawdę się fajnie maskują. To jest też dobry budynek, bo daje nam na przykład egzekutorów z Harganet. To jest mocna bardzo jednostka, ja akurat jeszcze tego nie wybudowałem. No a na pewno mroczne elfy się bardzo opierają też na potworach. Tym bardziej, że mają latające smoki, które są dosyć mocne i tak samo hydry, które idą jak po prostu czołg. Jeśli chodzi, czy to są jakieś mega mocne potwory, no tak 50-50, ale nie są najgorsze. Dosyć dobrym potworem, na przykład strzelającym jest Meduza, czy jako magiczny rydwan to się nazywa. Dlaczego? Bo Meduza ma bardzo szeroki rozstrzał i też dosyć siła pocisków jest dosyć mocna. I tak samo jest jeszcze Meduza pierwsza, która jest dosyć dobra w siłę broni, czyli ma 390. No pancerza ma mało, więc ona bardziej na takich dobitki, na jakichś bohaterów warto na to opuścić. No ale automacie trzeba liczyć, że po prostu jak najwięcej ona strzelała. Więc budujemy tak naprawdę, jeśli chodzi o armię. Ten budynek, ten budynek, ten budynek. No ten też oczywiście.
No ale mamy też mało możliwości slotowych, więc musimy gdzieś coś tam poświęcić. Ja osobiście tych bym chyba poświęcił względem tego budynku, bo tu jeszcze otrzymamy jakichś mrocznych rycerzy i tym bardziej możliwości werbunkowe, więc to jest dosyć dobry budynek. Więc ja osobiście zostałbym chyba przy tym raz, dwa, trzy, cztery. No i oczywiście meduzy 5. No a potem już coś do kasy, ewentualnie do kontroli, zależy też na jakich grasz po prostu warunkach. Dosyć dobrym budynkiem jeszcze jest czarne drogi. One dają ci dochody z niewolników, więc dosyć dobre. Zasięg ruchu na kampanii to też jest dosyć dobre, żeby szybko się poruszać po całej mapie. Więc wydaje mi się, jeśli chodzi o budynki do armii i o same armie, dosyć dużo powiedziałem. Jeśli chodzi tak naprawdę o budowanie armii, to już Ci pokażę na moim przykładzie, co ja na przykład tutaj budowałem i dosyć dobrze się ta armia sprawdzała. Tu mamy coś takiego typu jakieś piechoty, mamy 2 potwory, jeśli chodzi o meduzy, mamy dużo strzelców. Oni mają dosyć dobrych tych strzelców, bo dosyć szybko strzelają tymi kuszami. I też nie wiem, czy nie mieli oni czasem przebicia pancerza, już szybko zobaczymy. No właśnie, mają przebicie pancerza, więc bardzo dobrze sobie radzą z uzbrojonymi jednostkami. A jak chodzi o elfy, no oni dosyć mocno idą. Nie mają bardzo dużej utrzymania armii. Bardzo dużo kasy mają z samych budynków. Musisz pamiętać na pewno o tych unikatowych budynkach, bo tutaj na przykład mamy jeszcze unikatowy budynek, który jest Hagrafej, nie wiem czy dobrze wymówiłem, typu tej kopalni, ewentualnie bramy do podziemnego morza. Brama do podziemnego morza daje ci jeszcze do arki do utrzymania, plus jeszcze wpływy sportów podwaja, no to jest dosyć dużo. Tym bardziej kopalnie. Oni mają bardzo dobre perki pod kopalnię, tym bardziej jak zaraz przejdę w technologii. Jeśli chodzi jeszcze o samych bohaterów, o same armię, no tutaj możesz robić miszmasz. Trochę piechoty, trochę potworów. To już wedle uznania tak naprawdę nie ma jakiegoś tutaj złego zagrania, jeśli chodzi nawet to, jakbyś miał samą prawie piechotę i 2 potwory, czy będziesz miał połowę potworów, połowę piechoty. Więc tu jest akurat dowolność. Wiadomo, potwory robią się dłużej o jedną turę, więc jeśli potrzebujesz na szybko armię, no to rób piechotę na przykład z czarnych ark, bo to jest bardzo dobra i piechota, i dosyć dobrzy strzelcy. Jeśli o armii, to już chyba tyle. Przejdźmy do samego bohatera. Większość bohaterów z Mrocznych Elfów mają czary, dosyć mocne czary, więc najlepiej na początku idzie, wydaje mi się, iść w czary, ewentualnie wziąć sobie z niebieskiego perka schwytanie po bitwie niewolników. Na trzecim tierze 25% to jest bardzo dużo, więc wydaje mi się, że tutaj damy 4 punkty na początek, a potem lecimy w czary. Wydaje mi się, maksujemy czary. Potem na przykład Malekith ma coś takiego jak utrzymanie na przykład do armii, to też jest dosyć fajny perk, tylko on się odblokuje chyba na wyższym poziomie, więc te perki są też bardzo dobre. A jeśli chodzi o resztę perków, no potem mamy jakieś uzupełnianie, wyczerpanie, to jest dosyć dobry perk, bo mamy nie dość, że wyczerpanie, to uzupełnienie strat. Nagły atak to też się bardzo dobrze sprawdza. Ja też bardzo często idę w utrzymanie, żeby jak najwięcej tych armii robić, bo czasem nawet jakaś jedna, dwie śmieciowe armie ci coś tam obronią, pomogą. Wydaje mi się, że zostało nam jeszcze tylko drzewko technologiczne i ewentualnie pomówimy takich prostych rzeczy jak obrzędy. To zacznijmy po kolei. Może obrzędy. Bardzo dobrym obrzędem na początku to kosztuje też niewolników, masz czas odnowienia i czas trwania. To jest dosyć dobre na samym początku, bo daje ci tempo uzupełniania strat plus 20%, przychody z bitwy 50% i jeszcze schwytane ofiary 25%, plus skill, który po prostu wybucha na armii. Nie uszkadza twoich sojuszniczych jednostek, więc ten wybuch jest bardzo mocny. Więc na 15 tur masz bardzo mocnego buffa. Tak samo buff na przykład do kontroli, jeśli grasz na wysokim poziomie i masz ciężko z kontrolą, to jest dosyć dobra rzecz. Jeśli jeszcze chodzi o kontrolę, to przypomniała mi się jedna rzecz. Jeśli masz tych niewolników, możesz coś takiego zrobić, że wykupujesz sobie na przykład na czas strania w tur, tutaj mamy 5, jedną, bonusy, na przykład do kontroli, do rozwoju i tak samo na przykład generowania kasy. To jest dosyć fajne. Tylko pamiętaj, niewolników zawsze musisz mieć tak, żeby na plusie, bo im więcej masz na plusie, tym więcej masz potem dochodów, bonusów z tego wszystkiego. Więc na pewno skup się na pierwszych słowach, które powiedziałem w tym poradniku odnośnie niewolników. Najwyżej zobacz materiał jeszcze raz. Wróćmy do obrzędów. Moim zdaniem ofiara dla Kaina, ofiara dla Hari to są takie 2 najlepsze obrzędy. Jeszcze tego nie próbowałem, jeśli chodzi o czarne arki, ale wydaje mi się, że to jest takie trochę zbędne jak dla mnie. No ale każdy ma też swoją opinię. Pamiętaj, że ten poradnik jest zrobiony z moich doświadczeń, z mojej opinii. Nie wzoruję się na nikogo o opiniach, poradnikach, więc wszystko to, co mówię, to jest po prostu na bieżąco z tego, co gdzieś tam ogrywam. Jeśli chodzi o drzewko technologiczne, tutaj mamy to trochę grubo, bo mamy bardzo dużo tych rzeczy.
No najlepiej wszystko na samym początku jest sobie przeczytać, jak w każdej tak naprawdę kampanii, każdej frakcji i wybrać sobie jakąś tam drogę, w jaką pójdziemy. Ja osobiście wybrałem w dochody z niewolników, potem w rozwój, żeby jak najszybciej rozbudować te miasta, więc tutaj mamy tak naprawdę wtedy ofiary schwytane po bitwie plus 15%, więc jak potem policzymy tu 15, tu 25%, to jeszcze bonus ofiary i nagle się robi 70% prawie bonusu do schwytania i na przykład z jednej walki mamy 1000 niewolników, co nam daje bardzo duży progres, bo możemy sobie rozbudować główną fortecę jednym kliknięciem, bo nic nas wtedy nie kosztuje to więcej jak samych niewolników. Tak samo przychody z łupienia wiosek, czy na przykład dyscyplina do żołnierzy z ARK, wiedziałem, że ich będę budował, więc to też jest dosyć dobre perki. Potem mamy na przykład rozwój czarnych ARK plus 3 i tam się to wszystko kumuluje. I w większości górna granica jest dosyć dobra, bo tu mamy do siły broni, do zasięgu, do skrócenia przeładowania, więc to są 4 też takie bardzo mocne perki. No potem mamy lokalne możliwości werbunkowe, co też nam dużo daje, doświadczenie dla jednostek. No tu już mamy taki ostatni próg, który jest dosyć mocny. Trzeba też, wymaga nam dodatkową technologię złamane biczem, czy po prostu idziemy sobie w tą technologię środkową i możemy odblokować technologię konkretną. Jak widzicie, tych technologii jest bardzo dużo, no nie będę wszystkich omawiać, bo sama omówienie tych wszystkich technologii zajęłoby z 20-30 minut spokojnie. Więc moim zdaniem na początku idź sobie w tą ścieżkę, potem sobie odblokuj na pewno arki i wzoruj się, jeśli chodzi o armię, na czarnych arkach, bo tam jest chyba najlepsze jednostki, tym bardziej, że to jest dosyć mocna piechota. Wydaje mi się, że już dużo opowiedziałem o tam tych wszystkich podstawowych rzeczach, to przejdźmy teraz trochę do bohaterów. Mamy 6 bohaterów chwilowo na ten czas poradnika, gdy jest zrobiony. Jeśli chodzi o Malekita, no dosyć mocny bohater, efekty Lorda, tak naprawdę kontrola jest dosyć dobra. Lojalność dla nowych werbowanych też jest fajna. Utrzymanie dla Czarnej Straży z Nargarotu i włóczników postępnych szermierzy, no dosyć fajny bonus, bo tu są mocne jednostki. Zdobyte punkty oddania za sojusze, wydaje mi się, że takie pół na pół. Stosunki dyplomatyczne ok. Jeśli chodzi o mapę, to zaczyna z tej strony, więc moim zdaniem bardzo fajny bohater. Następną mamy Moratti, czyli Kurt Rozkoszy. Jeśli chodzi o początkową armię, no taka se, nie jest jakaś dosyć dobra. Jeśli chodzi o jakieś efekty, ona idzie bardziej w spaczenie Slanesha, więc wydaje mi się koszt działa na bohatera, koszt budowy ok, no ale tu już wydaje mi się szału nie ma. Ona zaczyna pod Malekitem, czyli trochę niżej. Osobiście chyba bym jej nie wziął. Potem mamy Staruchę z Helbrornu, ona też dosyć blisko u nas zaczyna. Jeśli chodzi o jednostki, no dosyć fajne ma jednostki na początek, jak na elfa. Utrzymanie dla jednostek elfich wiedźm, czyli tutaj bardziej pod wiedźmy idziemy. Dochody z niewolników 5% to jest dosyć dużo, tym bardziej, że tam potem dużo kasy z tego wszystkiego. Limit coś, ofiary schwytane, to jest też bardzo fajne, że taki perk ma dla całej frakcji. Bardzo dużo, to jest 25%. Ofiary dla wzmacnia wiedźmy, czyli to już bardziej buffy dla wiedźm. Jeśli chodzi gdzie zaczyna też blisko tego Malekita. No jedynie co ma ciężko, że ma ten chaos, który tutaj dookoła ją będzie obijał. I tak samo te elfy na dole leśne. Ale dosyć ciekawy bohater, osobiście bym nim na pewno zagrał. Czyli to są dwóch bohaterów, którymi osobiście na razie bym zagrał. Jeśli chodzi o Lokhira, on ma dosyć fajną zabawę z tego względu, że ma dochody z niewolników. Utrzymanie dla korsarzy z czarnych ark 50% to jest bardzo dużo. Miałem niemożliwość na wyczerpaniu, niewrażliwość na wyczerpaniu na otwartym morzu i na rafach. No, takie se. Jeśli chodzi o lokację, zaczynam blisko Kataju, czyli walczy z Katajem, ewentualnie z Chaosem. I tutaj jeszcze z jedną hordą jaszczurek. Jeśli chodzi o niego, wydaje mi się, że fajną historię bym miał walki z Katajem, więc walki mogłyby być naprawdę ciekawe. Bardziej, że Kataj ma bardzo mocne te jednostki też na początku. Na pewno bym nim zagrał, bo to jest wojownik, który jest chyba dosyć ciekawy. Jeśli chodzi o Malusa Mroczne Ostrze, on zaczyna tutaj. No albo tutaj, nie wiem jak to jest. On chyba tutaj ma po prostu zamek, a zaczyna tu i walczy tam z demonicznym książę, czy księciem, czy jak on tam się nazywał. Jeśli chodzi o jednostki, ma dosyć mocne, bo ma chociażby kawalerię włóczników. Plus jeszcze ma meduzę. No to meduza na początek to jest taki dosyć mocny jednostka. Co on tutaj ma? Przychody z kopalń, no to jest fajne, bo naprawdę tam przychody są ogromne. Utrzymanie dla rycerzy, czy on bardziej idzie w tą konnicę, którą ma na samym początku. On może mieć ciężko na początku z tego względu, że no chaos jest mocny, to ta piechota jest trochę twarda,
Ale tak, wydaje mi się, że jak samemu łatwo ogarniesz, to bez problemu tam przejdziesz po nich jak po maśle. Jeszcze mamy Rakatra. On zaczyna z hydrą bojową, która jest dosyć mocna, plus ma widmo, też mocną jednostkę. I co ważne, ma jeszcze artylerię. Nie jest ona jakaś super mocna, ale zawsze to jest jakiś zasięgowa jednostka, tak? Jeśli o to, gdzie on zaczyna trochę, lekko mówiąc, bym powiedział, w dupiatym miejscu, przez to, że tutaj jest bardzo dużo frakcji, jest bardzo dużo jaszczurek, a jaszczurki, jak wiadomo, one są bardzo twarde i bardzo dużo mają jednostkach, plus jeszcze mają potwory, które też są, no, mocne. No, jaszczurki ogólnie są bardzo mocną frakcją, więc tu może być ciężko. Tym bardziej, że pojawił się jeszcze tutaj Kataj, ten najnowszy bohater. No to też jest taka nieciekawa sytuacja. Jeśli chodzi o jego bonusy, minus 10 dla wszystkich jednostek potworów w każdej armii. No to jest dosyć fajny bonus. Armia nie otrzymuje kart do wigoru w trybie plądrowania, też spoko. A z zagrody potworów tutaj różne monstrualne posyła je do walki. No to jest też dosyć ciekawa opcja. Ale osobiście, no kurde, ciężko może mieć. Jeśli chodzi o to, kim bym najbardziej zagrał, no to wydaje mi się, że Malekith. Starucha, bo z chaosem bym sobie powalczył, też dosyć fajnie by mogło być. No i na pewno Lockheed to jest takie trzech dosyć fajnych bohaterów, których warto chyba zacząć też bardziej na sam początek. To co, wydaje mi się, że kończymy ten poradnik w takim razie. Wydaje mi się, że dużo ważnych informacji przekazałem. Pamiętaj też, wszystko z mojego doświadczenia, nie jest to pewnie idealny poradnik, a do idealnych to ciężko zrobić jakikolwiek poradnik z tej gry, bo ona jest bardzo wymagająca, bardzo się zmienia, więc też się potem zmieniają na przykład debuffy jednostek, są buffy jednostek. Więc jeśli się materiał Tobie podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, też możemy podyskutować na komentarzach, jeśli coś tam źle powiedziałem, czy cokolwiek. I do następnego mego filmiku.